Wyobraźcie sobie świat bez granic, bez nazw, bez narodów, tylko rzeki, lasy i ludzie, którzy dopiero tworzą swoją tożsamość. Kiedy pojawili się pierwsi Słowianie? Kim byli? Skąd przyszli? A może nigdy nie przyszli, tylko od zawsze byli na tej ziemi? Dziś w labiryncie przeszłości odkryjemy tajemnicę naszych początków, pełną sporów, teorii i archeologicznych sensacji, które mogą zmienić to, co wiemy o własnych korzeniach. Jeśli fascynuje Cię, skąd naprawdę pochodzimy, jeśli chcesz zrozumieć, jak z bezimiennych wspólnot powstały pierwsze plemiona i pierwszy język, zostań ze mną do końca, bo ta historia nie kończy się na pytaniu, skąd przyszli Słowianie. Ona prowadzi znacznie głębiej, do odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy, naprawdę. Słowianie w europejskich źródłach pisanych pojawili się dość późno. To sprawiło, że przez stulecia ich społeczności rozwijały się nieco na uboczu głównych centrów cywilizacji śródziemnomorskiej, opierając się na wspólnotach plemiennych, dalekich od schierarchizowanych państw. To opóźnienie, w tym także w przyjęciu chrześcijaństwa, paradoksalnie pozwoliło im na długo zachować i rozwijać własną, unikalną kulturę i wierzenia, niezależne od dominujących wpływów Zachodu. Mimo wielu cennych odkryć, wciąż nie udało się rozwiać wszystkich wątpliwości dotyczących tej najliczniejszej pod względem językowym i etnicznym grupy ludów indoeuropejskich w Europie. Ich historia to nieustająca łamigłówka. Obecnie większość badaczy skłania się ku temu, że pierwsi Słowianie pojawili się na ziemiach dzisiejszej Polski na przełomie V i VI wieku naszej ery lub w samym VI wieku, w burzliwym okresie wielkich wędrówek ludów. Skąd przybyli? Dominująca teoria zwana allochtoniczną wskazuje na obszary Europy Wschodniej, rozciągające się między środkowym Dnieprem, Doliną Prypeci a Karpatami, czyli tereny współczesnej Ukrainy, południowej Białorusi i zachodniej Rosji. Zasiedlali oni ziemie opuszczone przez ludy germańskie, takie jak Goci czy Wandalowie, przynosząc ze sobą własny język, wierzenia i kulturę. Profesor Przemysław Wiszewski zauważa, że to oddalenie od centrów cywilizacji śródziemnomorskiej sprawiło, że wiadomości o Słowianach pojawiały się w pismach bardzo późno. Jednak jest też druga strona medalu – teoria autochtoniczna. Jej zwolennicy zakładają, że Słowianie od tysiącleci byli rdzennymi mieszkańcami Europy Środkowej, w tym ziem dzisiejszej Polski. Według niej wywodzą się oni z populacji związanych z takimi kulturami jak łużycka czy przeworska, a ich rozwój miał charakter lokalny, bez potrzeby masowych migracji. Ta debata trwa od dziesięcioleci, a spór między od zawsze tu byli, a przybyli ze wschodu wciąż nie znalazł jednoznacznego rozwiązania. Co ciekawe, współczesne badania antropologiczne, w tym analizy DNA, wskazują na brak istotnych różnic w cechach morfologicznych szkieletów ówczesnych ludzi. To może nieco zachwiać teorią allochtoniczną, sugerując, że przemiany niekoniecznie musiały mieć charakter masowej fizycznej migracji. Coraz częściej badacze skłaniają się ku kompromisowemu rozwiązaniu. Sugerują, że ekspansja Słowian mogła być nie tyle wynikiem masowej wędrówki, ile stopniowego przenikania wpływów kulturowych i językowych między różnymi grupami ludności. W V i VI wieku na ziemię między Odrą a Wisłą, zasiedlone częściowo przez ludność określaną jako Wenetowie, która mogła być blisko spokrewniona ze Słowianami, zaczęli napływać Słowianie ze wschodu. Najpierw dotarli nad Górną Wisłę, na tereny, które były rzadko zaludnione. Ale przesuwając się na północ i zachód, napotykali autochtonów w większej liczbie, na przykład tak zwani Wandalowie, dla uproszczenia nazwijmy ich miejscowymi, wciąż mieszkali w Wielkopolsce i na Kujawach. Pierwsze interakcje między słowiańskimi imigrantami a wandalskimi autochtonami raczej nie były serdeczne. Co jest kluczowe, to fakt, że ekspansja Słowian nie polegała tylko na zajmowaniu pustych terenów, ale również na asymilacji. Autochtoni, należący do innych ludów czy mówiący innymi językami, stopniowo stawali się Słowianami, przejmując ich język i zwyczaje. To oznacza, że z jednej strony Słowianie zjawili się na naszych ziemiach w VI wieku, ale z drugiej
Przodkowie dzisiejszych Słowian mogli żyć tu od zawsze. Sama nazwa Słowianie również skrywa wiele tajemnic i jest przedmiotem nieustannych badań. Najbardziej rozpowszechniona teoria wskazuje, że wywodzi się ona od prasłowiańskiego słowa slowo, czyli słowo lub mowa. Oznaczałoby to, że Słowianie byli ludźmi mówiącymi zrozumiale, w odróżnieniu od obcych, których język wydawał się niezrozumiały, stąd zresztą określenie Niemcy od niemych. Inne hipotezy sugerują, że nazwa mogła pochodzić od slawa, chwała, co oznaczałoby ludzi chwalebnych. Pojawia się też mniej popularna teoria, łącząca nazwę ze słowem oznaczającym błoto, odnosząc się do podmokłych terenów, które pierwotnie zamieszkiwali. Bizantyjski historyk Prokopiusz z Cezarei w VI wieku określał Słowian mianem Sklavenoi lub Sklaveni, a Jordanes wymienia Wenedów, Sklawinów i Antów jako 3 główne grupy Słowian, które wywodzą się z jednego pnia. Właśnie Wenedowie są kluczowi dla zrozumienia, kiedy Słowianie pojawili się w źródłach pisanych. Starożytni autorzy, tacy jak Tacyt w II wieku naszej ery czy Ptolemeusz, wspominali o ludach zamieszkujących wschodnie tereny Europy pod nazwą Wenedów. Lokalizowali ich między Bałtykiem a Karpatami, czyli na terenach, gdzie później rozwijała się wczesna kultura praska, przypisywana Słowianom. Jordanes w VI wieku wprost utożsamiał Wenedów ze Słowianami, co jest kluczowym dowodem. Chociaż nie ma pełnej zgody co do tożsamości Wenedów, wielu badaczy sugeruje ich silne powiązanie ze Słowianami, być może jako przodków lub blisko spokrewnioną grupę. Co wiemy o kulturze materialnej pierwszych Słowian? Badania archeologiczne ukazują obraz kultury prostej, ale doskonale przystosowanej do środowiska. Trudnili się głównie rolnictwem żarowym, polegającym na wypalaniu lasów. Gdy ziemia się wyjałowiła, przenosili się na nowe tereny. Podstawą społeczeństwa była wielopokoleniowa rodzina i ród, kierowany przez najstarszego członka. Z czasem, wraz z rozwojem rolnictwa ornego i trwałego osadnictwa, rodowe struktury ustępowały miejsca wspólnotom sąsiedzkim, które przekształcały się w plemiona. Życie w osadach wymagało samowystarczalności. Mężczyźni zajmowali się wyprawianiem skór, budową domów i myślistwem. Kobiety wyrabiały tkaniny i szyły odzież. Z czasem rozwinęło się kowalstwo i garncarstwo. Osadnictwo koncentrowało się wokół rzek i strumieni. Najstarsze osiedla to ulicówki, domy po obu stronach drogi, ale na terenach zagrożonych powstawały też okolnice. Osady z domami skupionymi wokół placu, który łatwo można było zamknąć bramą, służącego do spędu inwentarza i obrony. Bizantyjskie źródła opisują Słowian jako ludzi wysokich, rudawych i bardzo silnych, prowadzących surowy, prymitywny tryb życia, ciągle pokrytych brudem. Ta charakterystyka, choć dziś może brzmieć negatywnie, nie miała w zamierzeniu historyka pejoratywnego wydźwięku. Po prostu życie Słowian, dostosowane do ciężkich warunków, bardzo odbiegało od luksusów bizantyjskich elit. Religia Słowian to fascynujący politeistyczny system wierzeń, w którym czczono wielu bogów, duchy natury i przodków. Na ziemiach polskich szczególną rolę odgrywały miejsca kultu, takie jak Święta Góra Ślęża czy Łysa Góra. Kult odbywał się w gajach, przy źródłach, rzekach, a także przy posągach bóstw. Najbardziej znanym przykładem jest światowid ze Zbrucza, datowany na IX lub X wiek. W słowiańskim panteonie czczono Swarożyca, bóstwo słońca, Peruna, bóg burzy i wojny, Welesa, opiekun zaświatów i bogactwa, oraz Mokosz, bogini płodności i kobiet. Zachodni Słowianie szczególnie czcili Świętowita, czterotwarzowe bóstwo strażnika płodności. Wierzono także w duchy natury, takie jak Domowik, strażnik domostwa, czy Leszy, duch lasu. Ważne było również życie pozagrobowe, zwane nawią, gdzie dusze przodków miały wpływać na życie żyjących. Obrzędy takie jak dziady służyły utrzymaniu kontaktu z przodkami, a cykliczne święta jak Noc Kupały czy Jarę Gody
były ściśle związane z cyklem natury. Chrystianizacja, zapoczątkowana w 966 roku, stopniowo wypierała te wierzenia, ale wiele z nich zostało zaadaptowanych do nowych, chrześcijańskich tradycji i przetrwało w polskim folklorze. Tym, co nade wszystko łączyło pierwszych Słowian, był wspólny język, prasłowiański. Wykształcił się on w Europie Wschodniej i stał się przodkiem wszystkich współczesnych języków słowiańskich, wyróżniając się bogatą fleksją i złożonym systemem czasownikowym. Języki słowiańskie zaczęły różnicować się od przełomu V i VI wieku do XII wieku, w czasach ekspansji Słowian i formowania pierwszych państw. Powstały wtedy grupy zachodnia, wschodnia i południowa. Pomimo podziałów, języki te zachowały wiele wspólnych cech, co sprawia, że do dziś są w pewnym stopniu wzajemnie zrozumiałe. Migracje Słowian doprowadziły na ziemiach polskich do wykształcenia się lokalnych plemion słowiańskich. Ich pełne uformowanie nastąpiło w VII i VIII wieku, a te społeczności stworzyły fundamenty przyszłego państwa polskiego pod rządami dynastii Piastów. Wśród nich wyróżniali się Polanie, osiedleni w Wielkopolsce, z Gnieznem i Poznaniem jako ośrodkami władzy, Wiślanie zamieszkujący Małopolskę z głównymi ośrodkami w Krakowie i Wiślicy, Pomorzanie rozwijający się nad Bałtykiem, łączący tradycje słowiańskie z wpływami skandynawskimi, Ślężanie na Dolnym Śląsku z kultowym ośrodkiem na Górze Ślęży, Mazowszanie rozwijający gospodarkę na północnym wschodzie, Lędzianie zajmujący tereny Lubelszczyzny i Podkarpacia. Choć początkowo te plemiona funkcjonowały niezależnie, z czasem zaczęły tworzyć większe organizacje, które w procesie konsolidacji zapoczątkowały tworzenie polskiej państwowości. Jak widzicie, historia pierwszych Słowian na ziemiach polskich jest niezwykle złożona i wciąż pełna znaków zapytania. To nie jest prosta opowieść o jednym przybyciu, ale mozaika migracji, asymilacji, rozwoju kulturowego i budowania tożsamości. Mamy nadzieję, że ten odcinek Labiryntu Przeszłości rozbudził waszą ciekawość i pozwolił spojrzeć na nasze korzenie z nowej perspektywy. Dajcie znać w komentarzach, która teoria najbardziej do was przemawia. Nie zapomnijcie też zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału, żeby nie przegapić kolejnych podróży w czasie. Do zobaczenia w następnym odcinku Labiryntu Przeszłości.